Cześć kochani przyjaciele, to jest nic innego jak Podbańskie, a ja właśnie rozpoczynam moją wycieczkę na Bystrą, najwyższy szczyt Tatr Zachodnich. To jest kolejny epizod vloga z sierpniowego pobytu w Czyrskim Plesie. Zapraszam bardzo serdecznie. Od razu przypomina się jedna z fajniejszych wycieczek biegowych, w jakich miałem przyjemność brać udział. 30-kilometrowa, właśnie Bystra, potem Siwy Zwornik i powrotem do Podbańskiego. I dzisiaj mam zamiar tą wycieczkę powtórzyć, a tamta wycieczka miała miejsce podczas zbójeckiego obozu biegowego w Czyrskim Plesie. Tutaj wpierw jest kilka kilometrów takiego w miarę biegowego szlaku, czerwonego szlaku tatrzańskiej magistrali, aż do rozejścia szlaków do żółtego szlaku, którym będę się kierował już w kierunku Bystrej. Można powiedzieć, że taka dość dzika ścieżka. No, mgły powoli zaczynają się podnosić. Liczę na dobrą pogodę. Według prognoz miał być także poranek trochę mglisty. Następnie ma wyjść słoneczko, ale też możliwe są deszcze. Liczę na to, że będzie ładnie. Rozejście szlaków 42 minuty do tego miejsca. Pora na żel. Oprócz tego to jest ten moment, w którym odpalam kijki i do góry. Po chwili wychodzę tutaj na takie rozwidlenie dróg. Nie jest to bardzo oczywiste, ale kierujemy się w prawo. Powolutku do góry, nade mną zaczynają kłębić się chmury. Mam nadzieję, że zaraz przyjdą. Ponad pół godziny takim leśnym, można powiedzieć, że klasycznym szlakiem. Z prawej strony potok, takie małe spady, pięknie to wygląda. Słońce się przybija. Napaja to bardzo optymizmem. Żel numer 2 i zrobię ujęcie na to, co jest za mną, czyli na stronę południową. Wow. Tutaj były ławeczki, ale chyba się lekko zdyźdały przy okazji jakichś ostrych upadów. Zdaje się, że tutaj gdzieś będzie takie miejsce, gdzie trzeba będzie przejść na drugą stronę tego strumienia. To jeszcze chyba troszeczkę dalej. Tak, to właśnie tutaj. Tam idzie dalej żółty. No widać tam z przodu mój cel, a raczej najwyższy punkt dzisiejszej wycieczki Bystrą. Chmurka przebija się przez Bystrą. Tu jeszcze z tyłu troszeczkę mamy fajnego widoku. Z tyłu i z boku. Trochę fajnego widoku. Tak generalnie
Super ta traska. Nie jest taka ciężka wcale. To ostatnie podejście na samą grań wiodącą do Bystrej na Bystrą, to tam jest taka dzida do góry ostra, a tutaj ten szlak był taki spokojny w miarę, także przyjemnie się go pokonywało. Z tego co kojarzę, tutaj jest jeszcze staw, więc myślę, że będzie generalnie dobre miejsce, żeby przepakować sobie soft flaski, bo mam 2 pełne jeszcze w plecaku, ale cisza i spokój. No tak, a zdaje się, że staw był tutaj. Jak tutaj przede mną podejście na masyw, na grań, które za chwilę będę pokonywał. W tych pięknych okolicznościach przyrody zrobię sobie tutaj mały przepak. Ubrałem sobie tylko główkę na szyję, dlatego że wietrzyk tutaj sobie tak fajnie śmiga. Myślę, że na górze może wiać troszeczkę bardziej. I ruszyłem do góry. No to podejście na grań nie było jakieś mega wyczerpujące. Może to dlatego, że chwyciłem żela z kofeiną. Oh yeah! Nie przesiaduję długo na szczycie, spakowałem tylko kijki. Jak widać jest jak na razie lekko chmurzaście tutaj, także lecę dalej. Pięknie. Można by się zapędzić, nie wiem, gdzieś w kierunku Błyszcza chyba. Słyszę jakiś głos w mgle. Bystre sedlo. Teoretycznie mógłbym tędy zbiec do Gaborowej, ale zmierzam do Siwego Zwornika, czyli do tego kolejnego szlaku na dół, do tej doliny. Znowu widoczki.
muszę powiedzieć, że robi wrażenie, przepięknie. Siłeczwornik. Gaborowo Sedlo, czyli miejsce, gdzie zaczynam mój zbieg na dół i już teraz tylko w dół. Taki single track, jednoosobowa ścieżynka i też wysoko do góry nogi, bo można się zapomnieć i zaliczyć glebę na twarz. Niewskazane. Ależ tu otworzył się piękny widok na tą dolinę, więc muszę tu pyknąć jakąś panoramkę. Chmurki, stójcie! Na moje oko przemieszczam się w kierunku słonecznej pogody. 1690 metrów nad poziomem morza. Gotowy. Można ruszać dalej. Nie no, to się po prostu nie dzieje. Patrzcie na to. Robię zdjęcie. O. Nie wiem co mam powiedzieć, bo to jest euforia 100%. Tak, to się musiało tak skończyć. Siadła mi bateria w GoPro. A tak w ogóle to tu z tyłu, to pasmo z tyłu, to widziałem, że tam jest w ogóle szlak na górze, zielony szlak. Wygląda bardzo zachęcająco na jakąś przyszłą wyprawę. Nastawiałem się na te maliny, a malin już nie ma. No i to było tak mniej więcej 10 dni wcześniej, jakoś tak. A w tym roku wszystko jest szybciej. Cześć! Hej, hej! Ciao! Dosłownie skończyłem mówić o tych malinach i pojawiły się krzaczki malin, także 4 garści takich malin leśnych sobie nazrywałem i wow, robię robotę, naprawdę. Jest ziomeczek, jak jest ziomeczek, to muszę sobie zlać soft flaski i zobaczyć, jakie ma zapasy. Już jestem z powrotem na czerwonym. Ich obliczenie jeszcze około 6,5 km. Tutaj ta magistralka fajna, taka bardziej biegowa. Poleciał. Właśnie kojarzyłem, że jest jeszcze jedno takie miejsce, gdzie można napełnić flaski. Natomiast już powoli zacząłem tracić nadzieję, że ono jeszcze istnieje. Czyli to picie
Moi mili, to jest 500 metrów stąd. Czerwonym szlakiem dalej. Obłędny widok nakrywam z tej perspektywy. Aż przestałem biec, bo chcę sobie na niego popatrzeć. Co za piękna góra. Już biegam z powrotem do Podbańskie. Dziękuję Wam za ten wspólny czas. Głównie przez to, że chciałem zrobić tą wycieczkę, to zdecydowałem się przyjechać samochodem do Szczyrickiego w tym roku, także cel wykonany. Wycieczka była super. Pogoda dopisała. Wielki dzięki, że byliście ze mną za Wasz czas. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego epizodu. Hejka!